Witam wszystkich z tej strony Ulot. Jesteśmy dzisiaj na nagrywanku i jesteśmy, jak widzicie, w warsztacie, więc będziemy zajmowali się rzeczami serwisowymi. I czym będziemy się bawić dzisiaj? Dzisiaj będziemy bawić się Minecraftem. Dostałem zlecenie na zbudowanie Minecrafta. Tutaj mamy zestaw akcesoriów, to na razie może na bok. Więc będę instalował układ Minecraft, czyli PDIK V2 generacja trzecia. Czyli ten układ, który już na przykład jest u Skrzata, w replice wstawiony i w kilku innych, które budowałem. I trafi to do repliczki. Tutaj mamy jeszcze dodatkowy zestaw akcesoriów, czyli mamy wąż, reduktor i złączkę. Ja zaraz to też Wam wszystko pokażę i jeszcze wyjmiemy z opakowania. Ale docelowo ma to wylądować w tej replice. Jest to replika EMG, a tak naprawdę jest to APS noweskie, o ile pamiętam 13,8 cala opisane jako model z szynami w systemie M-Log noweskie 15. I ta repliczka już była na redce. Mam nadzieję, że ta redka pojawi się przed tym filmem. No i będziemy budowali na bazie tej repliki DMR-kę dla kolegi. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i że będzie to wszystko pasować. Jedyne co mnie zastanawia, to chyba będziemy musieli lekko wydłużyć lufę zewnętrzną ze względu na to, że ta replika chyba w tej konfiguracji nie będzie spełniała wymogów DMR, a o ile się nie mylę, to ma właśnie być jako DMR-ka. Repliczka idzie na razie na bok. Zobaczmy, co mamy w pudełeczkach. Mamy tak, podstawowa rzecz, oczywiście PDIK wzięliśmy w szkielecie, bo z naszej wiedzy wynika, że niestety te bez szkieletu tak niekoniecznie chcą pasować, więc wzięliśmy PDIK ze szkieletem, czyli już ten, powiedzmy, najwyższy model, jest to generacja trzecia i tak dalej. Oczywiście mamy do niego sporą długość węża, co prawda będziemy miał oczywiście skracać ze względu na to, że wolimy mieć krótko przy chwycie złączkę i potem już ten wąż, powiedzmy, taki troszkę ładniejszy, fajniejszy. Oczywiście tak samo jak już poprzednio, jak już opisywaliśmy, mamy w szkielecie możliwości osiowania, z czego prawdopodobnie będziemy musieli skorzystać w APS-ie, bo i mamy osiowanie tutaj, mamy osiowanie tutaj. Ogólnie dość standardowy szkielet. Jeżeli ktoś oglądał już filmy o PDIK generacji trzeciej, to jest dość klasyczny układ, nic tutaj się nowego na razie nie pojawiło. Poza tym co w środku, ale to samo widzieliście już w replice Skrzata. Dodatkowo w zestawie dostajemy oczywiście montaż, jakbyśmy montowali prowadnicę kolby na ten standardowy gwint, który wkręca się w prowadnicę sprężyny w gearboxie. Tutaj na szczęście APS ma rozwiązane to bardziej klasycznie, znaczy bardziej jak w palnym, czyli w systemie mil-spec jest prowadnica kolby, więc tego raczej nie wykorzystamy. Odkładamy na bok i zobaczmy, co dostaliśmy w drugim opakowaniu. A tutaj przyszła reszta akcesoriów, które będą nam potrzebne. Jest to pierwsza rzecz. Wąż. Ten fajny, miękki wąż, wersja krótsza od Minecrafta. Ze złączkami US standardowo. Ja sam taki poleciłem, bo sam takiego używam, jestem z niego bardzo zadowolony. Bardzo fajny wężyk. Dobra, ja mam wersję dłuższą, aczkolwiek też się zastanawiam nad krótszą, bo troszkę jest dla mnie przydługa aktualnie. Dalej mamy oczywiście złączkę, żeby połączyć wąż ten standardowy, który mamy w PDIK z tym wężem docelowym, powiedzmy, który będzie nam przepuszczał powietrze pomiędzy regiem. No i jak już wspomnieliśmy o reduktorze, to mamy też reduktorek HRR od Minecrafcika, czyli mamy tak naprawdę pełny zestaw. Jedyne czego nam tutaj brakuje to butli. Ale butli ja tego nie zamawiałem, bo w Minecrafcie tego nie ma. Dodatkowo repliczka otrzyma nie tylko te rzeczy, aczkolwiek film będzie głównie skupiał się na montażu Minecrafta, ale replika dostanie też nową komorę, dostanie nową lufę, prawdopodobnie nowy system selektora i spust, bo te standardowe, które przewiduje APS czy EMG, to niestety nie podejdą, nie będą współpracować z Minecraftem. Więc te elementy będziemy musieli też wymienić. Ląduje to na razie na boczku i powoli bierzemy się za rozbieranie repliki i zobaczymy, jak to pójdzie. To bierzemy się za instalację i najpierw musimy przygotować oczywiście Minecrafta, jak zawsze, czyli musimy zainstalować spust, blokadę ognia, płytkę selektora i selektor, aczkolwiek selektor będzie szedł już do wody, więc na razie leży z boczku. Nie jest on nam niezbędnie w tej chwili potrzebny. To będzie, że będę starał się też wykorzystać częściowo selektory, które są tutaj oryginalnie. Niestety, jako że to APS, to ta płytka jest oczywiście nietypowa i w żaden sposób nie jestem w stanie tych selektorów, które tutaj były, wykorzystać
we współpracy z selekcją ognia, czyli tak naprawdę blokowaniem ognia w Minecrafcie, bo po prostu inaczej jest to całkowicie rozwiązane. Płytkę mamy od Specny, spust mamy od Minecrafta, blokadę spustu mamy chyba od Krejtaka, ale nie jestem pewien. Najpierw musimy otworzyć sobie szkielecik oczywiście. Co ważne, mamy tutaj tą śrubkę od osiowania, o czym już mówiłem, i to jest bardzo ważny element, bo będziemy z tego tutaj korzystać, jak się domyślam. U skrzata też to było niezbędne, żeby ustawić porządnie ten gearbox. Wstawimy sobie od razu spust. Ja nie daję sprężyny spustu, żeby ten spust był troszkę większy. I tak mamy odpowiednią ścianę. Minecraftowy spust w szkielecie Minecrafta działa perfekcyjnie, jeżeli chodzi o czułość, jak tylko się da, tak chodzi. I u skrzata to chodzi bardzo ładnie i szczerze, jeżeli będę sobie budował Minecrafta na tego typu bebechach, to właśnie z dedykowanym spustem od Minecrafta, może nie do końca ten typ, ale ten też jest spoko, jak najbardziej swoje zadanie spełni. A po prostu tego mam na miejscu, więc no, siłą rzeczy. Bo teraz musimy ogarnąć blokadę spustu. Założymy sobie płytkę. Blokada spustu od Krejtaka wchodzi bardzo ładnie, przynajmniej jeżeli chodzi o ten otwór, bo niektóre blokady wiem, że tutaj potrafią się zacinać, bo są po prostu grubsze. To od Krejtaka chodzi poprawnie. Teraz kluczowym jest, czy nam będzie to blokować spust. Będzie nam blokować. Aczkolwiek, jak widzicie, on może nam blokować, jeżeli nam opadnie, to będzie nam blokował spust też o tu w tej pozycji, tak? Widzicie? Tu nam też przeszkadza. O, widzicie? On tutaj nam zahacza o spust. Zazwyczaj spusty nie mają tutaj takiego wypłaszczenia, więc nie jest to problemem, ale w tym momencie ja muszę odrobinę skrócić blokadę spustu i to leciutko pod skosem. No i dobra, wygląda, że będzie ok. Teraz jeszcze złożymy gearbox i zobaczymy. Poskręcałem to, poskładałem. Skróciłem leciutko tą płytkę, tak jak pokazałem, ten element. I teraz mamy pełny ruch spustu. Jeżeli dociśniemy płytkę tutaj, to mamy spust zablokowany. On też ma troszeczkę luzu. Te spusty mają też troszkę inną konstrukcję niestety niż oryginał, więc tu jest troszkę zmiennej. Ale powinno być ok. Więc teraz powinniśmy tak naprawdę spróbować wstawić selektor tutaj i zobaczyć, jak to działa. Problem w tym, że tak, oryginalne selektory nie podejdą, choćbyśmy na głowie stanęli, więc ja mam selektorek od RetroArms, czarny, żeby też pasował do designu, z tym, że tak jak mówiłem, tutaj mamy nadlew i ja to muszę po prostu zeszlifować, niestety. Dobra, jak widzicie, mamy już tutaj zeszlifowane, gotowe. Udało się tego za bardzo gdzieś tam nie porysować, więc jeżeli zasłonimy to selektorem, to praktycznie nie będzie widać tego, co tutaj robiłem. Tutaj element ten wchodzi nam bez problemu, więc możemy tutaj sobie to wszystko teraz dopasować, tylko teraz musimy sobie włożyć kuleczkę. Ucieka nam sprężynka, to moja rada, jeżeli tak się rzeczy dzieją, że sprężynka nam chce uciekać, możemy dać smaru na nią. Ona się wtedy tam leciutko przyklei. Nie będzie nam wypadać, więc będzie nam łatwiej to wszystko zmontować. I selektor jest na swoim miejscu. I w sumie jak to mamy zrobione, to już możemy powolutku wstawiać naszego Minecrafta do środka. I teraz ja sobie sprawdzam. Włożymy jeszcze pin. Piny siedzą. Gearbox jest bez ruchu, praktycznie minimalnie, ale to ściągniemy tutaj chwytem pistoletowym i zobaczmy. Blokada spustu. No i coś jest nie tak. Dobra, miałem jeszcze jeden problem, gdyż ten pin, w momencie kiedy przechodził przez gearbox, blokował pracę zaworka. Nie wiem, czy standardowo Minecraft przewiduje, żeby to było cieńsze, czy cokolwiek, ale no niestety blokowało to pracę tego. Ten element po prostu nie mógł wrócić na swoje miejsce. Ja byłem go w stanie spustem siłowo wcisnąć, żeby wskoczył do góry, ale on nie był w stanie wrócić pod pracą tej sprężynki. Zakładam, że jeżeli byśmy mieli tam ciśnienie, to ta sprężynka chodziłaby dużo mocniej, bo tam by jeszcze ciśnienie ją dopychało, więc pewnie by to wracało, ale był to problem raczej do
raczej nie do zaakceptowania. Więc ja leciutko zmniejszyłem tutaj ten pierścień, nie wiem czy widać, spłaszczyłem trochę tutaj od góry, żeby on nie zahaczał. Nie ma to żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o pracę spustu, bo spust nie dotyka tego elementu, a teraz bez problemu wchodzi nam pin, nie blokuje nam spustu. No i niestety tak to jest ze składaniem tego typu replik. Jest to dużo dłubania, żeby to wszystko ładnie złożyć, więc teraz wreszcie mogę sprawdzić, czy działa nam selektor tak jak powinien. Niestety tutaj leciutko na tym tylnym pinie mamy pracę. To co pokazywałem, że on ma tam trochę luzu. Chwała Bogu, ja to będę w stanie sobie dociągnąć tutaj spustem, znaczy chwytem pistoletowym. I tak, mamy blokadę ognia i mamy odblokowany. Blokada, odblokowany. Więc to jak najbardziej nam działa. Teraz ja tak patrzę, czy mam tyle miejsca, żeby przykręcić z drugiej strony drugi selektor ognia, ten oryginalny. Niestety otworów w gearboxie wgłębienia nie ma, ale może jest wystarczająco dużo przestrzeni, żeby to tam jakoś weszło. Ewentualnie zeszlifuję tutaj ten element i po prostu ja go przykręcę, żeby on nie będzie działał jak najbardziej, ale będzie. Można by tu oczywiście dać zaślepkę jakąś po prostu, ale tak chyba będzie wyglądało nawet lepiej. Troszkę te selektory się różnią, ale wybierałem, żeby był możliwie jak najbliższy. No i niestety, ale jest on za wysoki, muszę obniżyć go o ten element, który wystaje. Skróciłem to najbardziej jak dałem radę, tak tylko, żeby też śrubka też nie wystawała. I zobaczmy co teraz, dlaczego śrubkę też mogę jeszcze skrócić, nie? Ok, zobaczmy czy teraz nam szkielet wejdzie. No i szkielet nam wchodzi, ale jest mocno odpychany na bok przez ten element, więc chyba mimo wszystko muszę to jeszcze bardziej skrócić, tak żeby to było płaskie. Ja w tym momencie to skrócę, znaczy skręcę od razu i zjadę to całkowicie na płasko od razu z przykręconą śrubę, to ją też automatycznie skrócę. Niestety też mało materiału zostało tutaj gwintu, co mnie ciutkę martwi, ale mam nadzieję, że na tyle, na ile tutaj potrzebujemy, żeby to się trzymało, to wystarczy. Teraz z obydwu stron mamy praktycznie płaskie elementy od selektorów. O i teraz gearbox nie jest napięty, siedzi jak powinien, więc pod tym względem mamy to skończone. Temat selektorów ogarnięty, tryby ognia działają, spust działa, blokada działa. Znaczy tryby ognia, no blokada spustu tak naprawdę, bo tylko to mamy tutaj ustawione. Drugi selektor jest niezależny. Niestety nie reaguje, no ale nic na to nie jestem w stanie niestety poradzić. Kolejna rzecz to musimy teraz tak, ja złożę sobie od razu zespół lufy, czyli komorę, lufę i gumkę i będziemy dobierać długość dyszy do tamtego zestawu, bo to jeszcze muszę zrobić zanim to wszystko będę składał. Komora z gumką zmontowana, więc możemy się powoli, i lufą oczywiście, i możemy powoli brać się za próby instalacji, a raczej sprawdzenie, czy będzie nam odpowiadała długość dyszy w Minecrafcie. Obstawiam, że niestety będzie za długa. No niestety dysza jest stanowczo za długa, jakieś, no lekko licząc pół milimetra, chyba nawet lepiej, więc wszystko musimy od nowa rozkręcić, wyjąć dyszę i dać krótszą. Tutaj o ile się nie mylę, to pewnie będzie dysza 21,5, więc około zakładam dysza 21 powinna być pasująca. Zaraz zobaczymy. Jak już kilkakrotnie pokazywałem, aby wymienić dyszę w Minecrafcie PDIK generacja 3, odkręcamy ten czerwony, nie wiem, pierścień, kopułkę. Następnie musimy sobie odkręcić ten element tutaj, który wchodzi. Tutaj są dwa takie elementy, ciężko mi nazwać to nakrętką i śrubą, bo są dwa elementy takie. I tutaj mamy zamontowaną dyszę. Możemy ją sobie oczywiście wypiąć i wymienić na inną. 21, 50, nawet kilka. 53. Czyli potrzebujemy dyszy około 21, a nawet może i krótszej. Niestety od razu zwracam uwagę, nie wszystkie dysze pasują. Na przykład
Max Model wchodzą bardzo ciasno i nie idzie ich dobrze docisnąć. Może jakby to zrobić siłowo, ale nie chciałbym tego robić. Po prostu na chama. Standardowo Minecraft używa dysz od Airsoft Engineering, czy jakoś tak. O, ja mam dyszę 27 i taka sama dysza poszła do skrzata, o ile dobrze pamiętam. Czyli niecałe 21. Gdzie? To jest mój osobisty pik, żeby właśnie pójść w tą dyszę. I to jest właśnie AE dysza i ona tutaj wchodzi bardzo ładnie, zatrzaskuje się idealnie. Na razie nie daje, bo to jeszcze powinniśmy dać tutaj odrobinę kleju na gwint. Tutaj, ale na razie tego nie robimy. No bo wiadomo, jak damy klej, no to już nic z tego nic tutaj z tym nie zrobimy. I zobaczmy. Idealnie. Tak samo jak u skrzata. Wyczuwam, że dotykam dyszy dosłownie ułamek milimetra przed dojechaniem do gearboxa. Więc dyszę już też mamy dobraną. Więc cóż nam pozostało? Skręcamy i teraz składamy i patrzymy, czy mamy oś, bo to jeszcze jest wyzwanie. Zobaczymy, bo w APS-ie skrzata też trzeba było z tym ciutkę powalczyć. Na szczęście mieliśmy dodatkowe właśnie tutaj śrubki, między innymi ta na dole, które nam to pozwoliły ładnie ustawić. No więc zobaczymy, jak to tu nam się prezentuje. I niestety mamy problem, gdyż te śrubki, które są oryginalnie, są po prostu za krótkie, nie sięgają do nakrętek, które są standardowo umieszczone tutaj w szkielecie gearboxa. Po prostu za krótkie. Więc muszę ogarnąć inne śrubki, ciuteńkę dłuższe. No i udało się. Mamy ośkę i to bez kombinowania, bez żadnych podkładek i tak dalej, więc ja jestem zadowolony. Zobaczymy, czy nie ma problemu jakiegoś z podawaniem i tak dalej. Zaraz będziemy testować pierwszy raz już, jak to strzela. I wtedy będę wiedział, czy replika jest w sumie gotowa. Może jest gotowa. Mamy tutaj inną komorę hop-upu niż jest u skrzata i może to jest klucz do sukcesu, jaki tutaj mamy. Powoli zbliżamy się ku końcowi, replika działa poprawnie. Na 120 PSI mamy około 2,6-2,7 Joule, więc moim zdaniem jest spoko. To, co musimy jeszcze zrobić, to tak, ewidentnie mam nadmiar powietrza. To jest lufa tylko 420, więc bądźmy szczerzy, no ilość powietrza, która jej daje Minecraft, jest tutaj stanowczo za duża, więc założymy jedną redukcję, tą krótszą. Zaraz pokażę wam, jak to zrobić. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ niestety nie jestem w stanie założyć blokady spustu, znaczy blokady magazynka, gdyż ten pin nie siedzi idealnie w osi. Jest lekko przesunięty do tyłu repliki, więc będę musiał poprawić troszkę to oczko, przez które on przechodzi w gearboxie, aby zrobić mu troszeczkę więcej miejsca. Niestety wobec tego wszystko trzeba rozkręcić jeszcze raz i dopiero wtedy będziemy mogli to wszystko popodmieniać. Aby włożyć redukcję, musimy ją umieścić dokładnie w tym cylindrze tutaj. I nie jest to takie proste, bo troszeczkę musimy do tego rozebrać, niestety. Będziemy potrzebowali kilku imbusów, pensety i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że jeszcze też skręcając, ja też założę klej do gwintów, dam tutaj na ten element trzymający dyszę, bo w sumie o tym zapomniałem. Zrobiliśmy mniej więcej to samo, co przy rozbieraniu do wymiany dyszy. I teraz musimy rozkręcać to dalej. Aby rozkręcić to dalej, czyli dostać się tutaj pod spód, musimy odkręcić ten mosiężny element od tego srebrnego. Do tego będziemy potrzebowali dwóch kluczyków. Mam tu napisane, że 7 i 9 i z 9 mogę mieć problem niestety. O dobra, mam 9. Dobra, 9 weszła. I 7. Nie ukrywam, że ta sprężynka to będzie jakiś koszmar. Ponieważ ona tutaj strasznie przeszkadza, a musi być ściągnięta w dół. O, i odkręcamy sobie ten element. Już teraz powinnam pójść dalej z użyciem palców. O. Tutaj zwracam uwagę, tu jest klej na gwincie. I dwa o-ringi. Odkładamy to na bok. Odkładamy sprężynkę, już nam nie będzie potrzebna.
Teraz musimy odkręcić całą tą górę. I to można zrobić z użyciem imbusa 4, o ile dobrze pamiętam. Ja jeszcze sprawdzam. Tylko że bardzo ważne, aby nie porysować tej tutaj powierzchni tego cylinderka, bo od tego bardzo dużo zależy. To jest tak samo jak w reduktorach. Czyli bierzemy imbus 4 i odkręcamy sobie to powolutku. I po odkręceniu powinniśmy móc wyjąć cały ten cylinder. Dokładnie. O. Gdzie to wszystko jest tutaj dość obficie nasmarowane, nie chciałbym tego usuwać. Teraz jest trudniejsze zadanie, bo ja muszę odkręcić ten kapturek z tyłu. Ten element, bo tutaj do środka tego cylindra musimy włożyć redukcję. Na szczęście to w razie czego jak porysujemy, to nie będzie tragedii. Ale nie chciałbym też do tego dopuścić. Na dolny element nawinę sobie izolkę. Na górny w sumie też bym mógł. Było lepiej chwycić. I teraz muszę w miarę delikatnie to odkręcić. Poszło dużo łatwiej niż myślałem. Oczywiście w środku mamy o-ringi. Wow, gdzie uciekasz? O. I teraz do tego cylinderka musimy włożyć redukcję. Jako że to jest lufa 420, to wkładam tą mniejszą. To nam po prostu zmniejszy ilość powietrza, jaka mieści się w cylindrze. I teraz oczywiście trzeba to na nowo skręcić i już zrobione. Mamy założoną redukcję, możemy zdjąć tą izolkę. No i teraz wypadałoby to wszystko poskładać z powrotem, ale zaczniemy jeszcze od nasmarowania tego z powrotem, bo jak tutaj pracowałem, to część tego smaru niestety została przeze mnie zdjęta. Nakładam smar tutaj, bo tutaj ma być, tutaj w środku chodzi o ring, jak zresztą widać. Tak, nasmaruję też z powrotem ten cylinderek, co prawda on tam nie musi być jakoś nasmarowany za bardzo, ale profilaktycznie. Założymy kapturek, hop. I teraz wkręcimy to z powrotem. Na początku idzie to wkręcać rękoma. Dociskamy kluczem delikatnie. Pamiętajcie, że tego nie możemy zarysować. I teraz musimy z powrotem wkręcić ten element. I tak, niestety sprężynka. Wkręcamy ten element. Na początku powinno nam się to udać zrobić bez użycia siły. Czekajcie, ja tu jeszcze zrobię jeden mały myk. Ponieważ oczyszczę to ze starego kleju do gwintów. I dam w to miejsce świeży klej do gwintów. I teraz tak samo jak poprzednio. Kluczyk 9 na dół. Kluczyk 7 na górę. O. Pyk. Poskładane. I montujemy dyszę. I przy montażu dyszy też. Tylko tutaj naprawdę zalecam minimalna ilość kleju do gwintu. W zupełności wystarczy. I tak naprawdę wszystko. Zakładamy kapturek. I mamy skończone. Możemy testować dalej. Ja jeszcze muszę tylko poszerzyć okienko. No i skończyliśmy. EMG Noweskę składać. Działa, wszystko ładnie strzela. Na razie testy tylko na chrono. Wszystko ładnie się udało złożyć. Udało się nawet zachować ten selektor drugi. Co prawda oczywiście on nie działa, ale jest, wygląda. Selektor natomiast ten działający jest w miarę możliwości bardzo bliski tego, co było oryginalnie. Co fajne, działa nam blokada spustu, bo wiem, że nie zawsze ludzie montują, bo mamy działającą, jak najbardziej. Udało się wstawić też dźwignię boltkacza, trochę oczywiście przerobioną. Oczywiście zwalniacze magazynka, wszystko pasuje. Oczywiście boltkacz został jako tylko atrapa. Dźwignia przeładowania jest możliwa do wyjęcia taką po prostu, bez żadnego problemu. Bo nic jej nie trzyma, bo tak naprawdę to, co trzymało dźwignię, to było przymocowane do starego gearboxa. Klapkę, żeby otwory zżyć, wobec tego musimy po prostu paznokciem sobie odhaczyć i się otwiera. Ale poza tym wszystko działa poprawnie, mechanicznie jest jak najbardziej ok. I można powiedzieć, że robota skończona. Jutro jadę, przetestuję tą replikę już w lesie, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze strzela, czy mogę ją oddawać właścicielowi.
A jak nie, to będziemy dalej kombinować. I tak, jeszcze jedna uwaga. Zostawiłem tutaj redukcję powietrza. Na razie, co prawda jak wstawiłem redukcję powietrza, to musiałem podciągnąć trochę ciśnienie, żeby utrzymać te 2,5 Joula, bo ze 120 skoczyliśmy około do 130 PSI, wstawiając redukcję. I jeszcze jedna rzecz, wymieniłem ostatecznie też jeszcze raz, bo rozkręcałem wszystko jeszcze raz, tego nie nagrałem, wymieniłem dyszę, ponieważ ta dysza, którą wstawiłem, ta 2007 od Airsoft Engineering, troszeczkę za mocno moim zdaniem pracowała góra-dół i mogła obcierać o komorę, więc dałem dyszę od SHS-a. Okazało się, że SHS-y pasują. Taka fioletowa do AK long pasowała jak najbardziej, długość też się ładnie zgrywa, mamy szczelność, ona siedzi dużo stabilniej na tej prowadnicy, więc ja jestem tutaj bardzo zadowolony. I taki jest ostateczny set, czyli jeżeli wszystko jutro będzie ok, repliczka ląduje u właściciela, a z doświadczenia zakładam, że będzie git. Jedyne czego się troszkę obawiam to samej gumki hop-up, bo nigdy nie testowałem PTS-a, to jest pierwszy raz jak ją montuję w replice. Więc troszkę liczę, że będzie dobrze, ale nie jestem 100% pewny. Jutro się okaże, zobaczymy jak to będzie kręcić, zobaczymy jak to będzie działało. Mam nadzieję, że będzie wszystko gicior. Na tą chwilę kończymy i jeżeli wszystko będzie ok, to już nic więcej w tym filmie raczej nie będzie, chyba jeżeli coś będzie nie tak, coś trzeba będzie poprawić, to prawdopodobnie umieszczę to w tym filmie. Po prostu. A jeżeli nie, to chociaż dogram takie podsumowanie jak teraz, jeszcze jedno z opisem, czy coś jeszcze było do poprawy. I tak naprawdę to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie coś wiedzieć, jesteście zainteresowani takim układem, chcecie powiedzmy o coś zapytać, co pasuje, co nie pasuje, co dokupić i tak dalej, piszcie. Piszcie w komentarzach, ja zawsze staram się odpowiadać, uzupełniać, a może wy macie jakieś sugestie, może wy coś podpowiecie. A na tą chwilę kończymy. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie, dziękuję koledze, który udostępnił mi replikę na filmik, żeby wstawić tu Minecrafta. I oczywiście ja to robię usługowo, więc też dziękuję za to, że dostałem zlecenie. I to wszystko. Do zobaczenia ponownie.